wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z ostatnią częścią challenge'u o poznawaniu książek po pierwszych zdaniach. Zostało mi tych zdań 9, tutaj już 18 zdań było zrobione w 2 poprzednich filmach, także odsyłam Was do nich, jeżeli są Wam one ciekawe. No i co, chyba bez zbędnego przedłużania zacznę mówić na temat tych książek. Wylosowałam pierwszą. Kto tam? Hej, imię, zobacz no. Imię podniósł się niechętnie ze swojego miejsca przy ognisku i przewieszając karabin z pleców na pierś, ruszył w ciemność. Pierwsza myśl w mojej głowie to była oni, Bogusia Zawiszy, ale tak się oni nie zaczynają i nie wiem, co się tak zaczyna. Kto tam? Hej, tu imię, zobacz no. Imię podniósł się niechętnie ze swojego miejsca przy ognisku i przewieszając karabin z pleców na pierś, ruszył w ciemność. A czy to nie jest na przykład Metro Głuchowskiego? Czy ono się tak nie zaczynało? Dobra, stawiam. Jest to Metro 2033, Dmitrij Głuchowski. No i tak było. Po prostu, no to musiała być jakaś postapokalipsa, a z tych, co czytałam, no to pasował tylko właśnie Głuchowski. Losuję tutaj kolejny cytat. Dobra. Otwieramy szklane drzwi bloku i wychodzimy na złote słońce. Nieco zbyt jaskrawe i radosne. Okay. Żar leje się z nieba, taki upał przykleja się do skóry, włosów, gałek ocznych. Tu przekleństwo. Chryste, przypomnij mi, dlaczego się na to zapisaliśmy. Rzuca imię chropowatym głosem. Jest za wcześnie, mogłem jeszcze pospać. Okay. Wydaje mi się, że to będzie jakaś młodzieżówka. Jakiś upał. Nie pamiętam też, jakie tytuły były w poprzednich częściach. Ale tak teraz spojrzałam i kojarzy mi się, że w Felix Ever After był taki moment, że właśnie było tam upalnie. Więc postawię właśnie na Felixa. Okej, czyli to było to. Felix Ever After. Gdybym nie spojrzała na te książki, to przyznam się, żebym nie odgadła. Gdyż no, ja mam problem z zapamiętywaniem początków. Chociaż po tej serii tego nie widać. Kolejny cytat. Imię. Jest mi tak przykro zobaczyć Cię znów tak niespodziewanie. Dlaczego wsiadłam do tego pociągu? Dobra, to czytałam dosyć niedawno. Jest to książka taka niebieska. No i nie pamiętam tytułu. No nie przypomnę sobie. Wiem, co to za książka. Jest to taki niebieska okładka z białym słońcem i nas dwoje. Dwie postacie są na okładce. Jest to Nas dwoje od Holly Miller. Tak jest, zgadza się. Jest to ta książka. Po prostu wiedziałam to, bo ta książka tak się zaczyna od końca trochę. Ale to jest jej urok. Kolejną losuję.
żeby nie odgięła sobie. Mój ojciec jest... Mój ojciec był królem i synem królów. Był niski, jak większość z nas, i barczysty jak wół. Poślubił moją matkę, kiedy miała 14 lat. Wedle zapewnienia kapłanki była dojrzała. Mój ojciec był synem królów? Był królem i synem królów. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że coś starego. W sensie, nie, że książka stara, ale dziejące się w takich starych czasach. Nie mam pojęcia. Chyba, że to na przykład jest... Kojarzy mi się z Duną, ale to wiem, że Duna już tu była i tam Duna się inaczej zaczyna. Więc to nie będzie to. Dobra. Stawiam na pieśń o Achillesie, Madeline Miller. Tak jest. Z takich starszych to właśnie albo to, albo Kirke, ale Kirke była kobietą, więc odpada. Tu mi wypadła jedna karteczka, więc będę się zapoznawać. Ten napis widniał na szklanych drzwiach małego sklepu, ale naturalnie tak wyglądał tylko wówczas, gdy z mrocznego wnętrza patrzyło się przez szybę na ulicę. Wiem, co to jest. Niekończąca się opowieść. Tak jest. Bo tam zaczyna się od napisu i ten napis jest napisany jakby, no od tyłu go widać, więc a losuję kolejną, więc dlatego wiedziałam. Po jednym zdaniu mi się udało. W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien nazwa. Jest to hobbit Tolkiena. Tak jest. No bo po norze można było poznać. Wyjątkowo szybko mi to poszło. Zostały mi 3 cytaty. Wezmę ten taki najbardziej zgnieciony i zmarnowany przez życie. Okej, to już wiem. Tamtego dnia zginęło 6 osób, a 1 została ranna. Do pierwszej grupy należała mama i babcia i student, który rzucił się powstrzymać mężczyznę. Jest to Almond. Przepiękna koreańska książka. Uwielbiam i dzięki Almondowi teraz kupiłam sobie niedawno nową książkę koreańską, ale o tym opowiem w kolejnym filmie. Losuję przedostatni cytat. Dość długi. Wieloletnie oglądanie telewizji wyrobiło we mnie przekonanie, że można znaleźć zwłoki i uświadomić to sobie dopiero w momencie, gdy przekręci się osobę na plecy i odsłoni dziurę po kuli lub ranę kłutą. Okej. Poniekąd okazało się to prawdą. Imię leżał na łóżku, opatulany w lamerską kołdrę z nadrukiem z Gwiezdnych Wojen. Ile myśmy w końcu mieli lat, co? Tak jak zawsze, gdy nocowałem w jego domu. Imię miał mocny sen. Czasami musiałem dosłownie zepchnąć go z łóżka, żeby się obudził. Dobra, to jest taka niebieska książka z czarnymi napisami. Playlist for the Deaf. Jest taka. Tak. Te Gwiezdne Wojny mnie naprowadziły, bo po pierwszym zdaniu bym chyba nigdy nie zgadła. No i przyszedł czas na ostatni już cytat. Między kolejnymi krokami zapominam wszystko. Imię. Krzyczę i zaskoczony zamykam usta. W głowie mam pustkę. No i ja też mam pustkę w głowie. A między kolejnymi krokami zapominam wszystko. Nie mam pojęcia. Imię. Krzyczę i zaskoczony zamykam usta. W głowie mam pustkę. No kojarzyłoby mi się to z Arystotelesem i Dante, ale wydaje mi się, że ta książka zaczynała się inaczej. Kurde. Między kolejnymi krokami zapominam wszystko.
Co to może być? Przepraszam. A może 13 powodów? Jaya Ashera. Dobra, stawiam na 13 powodów. Jest to Stuart Tarton, 7 śmierci Evelyn Hardcastle. Boże, jak ja daleko byłam od tej książki, bo byłam pewna, że to młodzieżówka. Natomiast no, Stuart Tarton zdecydowanie do młodzieżówek nie należy. No. Także bilans 8:1, w miarę udany. Dziś w zestawieniu miałam 7 śmierci Evelyn Hardcastle, Stuarta Tartona, Playlist for the Dead, Michaela Falkoffa, Almond von Pyang-son, J.R.R. Tolkien, Hobbit, Niekończąca się historia, Michael Ende, Pieśń o Achillesie, Madeline Miller. Ja mam ją w wydaniu, który nazywa się inaczej. I teraz nie wiem, jak się nazywa, ale mam w innym wydaniu, tym starszym, jeszcze ze starą nazwą. Pieśń o Achillesie to w tym nowym wydaniu się nazywała. Nas dwoje, Holly Miller. Bardzo piękna, ale bardzo smutna książka. Felix Ever After, na zawsze Felix Kaysin Kalendar. Ja ostatnio kupiłam sobie drugą książkę osoby autorskiej. Będzie w następnym filmie. No i Dmitrij Głuchowski, Metro 2033. Mam nadzieję, że ta seria 3 filmów Wam się podobała. Jakbyście chcieli więcej, to dajcie znać w komentarzu. Ja chętnie coś takiego nagram, bo bardzo dobrze się bawię. Może z czymś innym teraz zrobimy. Nie wiem, może jakieś okładki, nie okładki, może cytaty. Nie mam pojęcia. No, ale jeżeli Wam się podobało, to dajcie znać w komentarzu. Wpadajcie też na inne moje social media, na TikToka czy też Instagram. Link w opisie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!